Hej, hej, moi drodzy. No pani wiosna nam się chyba trochę przestraszyła, bo zdezerterowała. No co tu dużo mówić. Jest 5 stopni. Kasia przeprosiła czapkę, ale mimo wszystko wybrała się na poszukiwanie dla Was młodych pędów sosny. Dlatego, że one już są, może teraz trochę zastopowały, ale widzicie? Tak jakaś para leci, no zimno jest naprawdę. Co ja mówiłam? Aha, może teraz zastopowały, ale one już są, więc warto je zbierać. A dlaczego warto je zbierać? Co one mają w sobie takiego cudownego, co może przyczynić się do zdrowia i długiego życia naszego organizmu, a także w jaki sposób przetwarzać i przechowywać, a jeden sposób zdradzę Wam taki, że po prostu padniecie, taki cudowny i rewelacyjny. No, w moim przekonaniu myślę, że akurat będziecie podzielać moje zdanie też. Trochę się zakałapućkałam. No dobra, to w takim razie to będzie film o młodych pędach sosny. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. I te pędy sosny to jest taki składnik fitoterapeutyczny, który powinien znaleźć się w naszej ziołowej apteczce obowiązkowo, tak? Teoretycznie te pędy sosny można zbierać, czy pączki sosny można zbierać jesienią i wiosną. Natomiast te wiosenne, one są oczywiście najbardziej wartościowe i niosą z sobą najwięcej dobra, mają najwięcej składników. Pączki sosny można zbierać z różnych gatunków, nie tylko sosny zwyczajnej, która jest tam w naszych lasach najczęściej spotykana, ale też pamiętajcie, że kilka gatunków sosny jest objętych w Polsce ochroną gatunkową i tych drzew nie należy zubażać, nie należy zrywać, nie należy ogołacać. Myślę, że sosny akurat tej zwyczajnej jest w naszych lasach tyle, że ona dostarczy nam surowca fitoterapeutycznego, który wystarczy na to, żeby na cały rok potem się móc nim posiłkować. Teraz Wam jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj nie ma takich drzewek, ale są takie całe zagajniczki. Wiecie, bo znacie z moich spacerów, że ja przechodzę koło takich całych zagajniczków, gdzie są te młode sosenki. I nie róbcie tak, że jak dorwiecie się do takiej młodej sosny, do takiego młodego drzewka, to zerwiecie jej wszystkie te przyrosty z góry i wszystkie przyrosty stąd, bo ona po prostu wtedy nie urośnie. Nie ogołodźcie całego drzewka, albo podszukajcie sobie takie większe, które ma tych przyrostów bardzo dużo i jemu nie zaszkodzi, albo zerwijcie 1, 2 i resztę zostawcie, żeby dać szansę temu drzewu na to, żeby ono urosło, tak? Żeby dać szansę, żeby ono urosło. Taki jest mój apel do Was i mam nadzieję, że Wy to akurat doskonale rozumiecie. Dobra, jedziemy dalej. No, wygląd sosny to Wy doskonale znacie i znacie też jej pączki, takie miękkie przyrosty. Tu jeszcze one są w takich kapturkach, ale a propos przyrostów, to ja mam jedną, jak młodzież, czyli my mówimy, taką rozkminkę. I teraz Wam o tym opowiem, bo to nie jest tak do końca wytłumaczone i ja to rozkminiałam. Nie jestem botanikiem, więc mówię, o co chodzi z tymi kwiatami żeńskimi i męskimi. U podstaw tych przyrostów rozwijają się takie, zobaczcie jak tutaj, takie bąbelki. Bąbelki z pylnikami, w których jest pyłek. Pyłek, który potem się rozsiewa i zapyla żeńskie kwiaty. To są męskie kwiaty. Tutaj akurat widzicie, tego przyrostu jest mniej, a u podstawy samej tego przyrostu rozwinęły się te bąbelki. Bo nie zawsze, czasami jest przyrost, po prostu jest przyrostem, tak jak tutaj, do góry i tylko u podstawy się rozwijają te bąbelki. Czasami ich nie ma, przyrost jest tylko przyrostem. Tak ja zaobserwowałam. Jeżeli Wy macie inne zdanie, to mi powiedzcie. Proszę, zobaczcie. Tutaj przyrosty są samymi przyrostami, tak? Dużymi. Nie ma już tych bąbelków. Są, słuchajcie, są po prostu przyrosty. Z tego na moje oko już się bąbelek nie wytworzy. Być może jest tak też, że w takich młodych sosnach, które mamy tutaj, właśnie takie malutkie,
trochę nawet mniejsze od Katarzyny, to one nie są jeszcze zdolne do tego, żeby wytwarzać. Mówcie mi, specjaliści, kto z Was tutaj wie, jak to wygląda. O, a tutaj jest przyrost, jeszcze w tym kapturku. No cóż, dobra. I teraz na czubku przyrostów rozwijają się kwiaty żeńskie. Tutaj ich nie znalazłam, ale Wam pokażę na zdjęciu. Zobaczcie. Te właśnie na końcówkach przyrostów to są kwiaty żeńskie. I one muszą być zapylone pyłkiem z kwiatów męskich. Jeżeli zostają zapylone, to powstaje, proszę bardzo, taka oto szyszeczka. I ta szyszeczka na początku jest zielona, zbita, a potem w następnym roku robi się brązowa. No wiecie przecież, jak wygląda szyszka sosny. Tak to wygląda u sosny. No dobra, to jak już to rozszyfrowaliśmy... O, tu szyszeczka, o. Widzicie? Ona się potem otworzy, ale to już jest ta z zeszłego roku. Jak już to rozszyfrowaliśmy, to jedziemy dalej. Te pączki sosny zawierają ogrom, naprawdę ogrom. Tuluniu, dlaczego ty znowu piskolisz? Poczekaj jeszcze chwilkę. Ogrom dobroczynnych związków czynnych, czyli mają flawonoidy, mają związki fenolowe, mają gorycze, mają garbniki, mają sole mineralne, mają diterpeny, mają kwasy żywicze, mają witaminę C i Doliś podjadł sobie sosny. I przede wszystkim mają ten olejek eteryczny, bogaty w alfa i betapinen, bogaty w terpinen czy w limonen, który jest właśnie taki cenny. Bo ze względu na ten olejek, nie tylko dla naszych dróg oddechowych ważny, ale dla całego naszego zdrowia i kondycji naszego organizmu. Pamiętajcie, że jeżeli chcemy suszyć pędy sosny, nie róbcie tego w temperaturze powyżej 30 stopni Celsjusza, bo olejki eteryczne, wszelkiego rodzaju olejki eteryczne są substancjami bardzo lotnymi i po prostu nam z tych pączków sosny czmychną, jak będziemy je traktować wyższą temperaturą. A jak dużo w sośnie jest olejku eterycznego, to wiedzą doskonale ci, którzy robią destylację surowca, na przykład destylację pączków sosny parą wodną w celu pozyskiwania olejku eterycznego, bo tak właśnie jest. Bądź hydrolatu, tak? Bo hydrolatu, który jest w zasadzie skutkiem ubocznym w procesie destylacji, kiedyś był wylewany, bo to jest proces polegający na pozyskiwaniu olejku, a hydrolat kiedyś był niepoważany, a teraz jest cennym surowcem kosmetycznym. No widzicie, tak to się zmienia, nauka idzie do przodu. No dobra, i co teraz? Aha, i to kiedy stosujemy pączki sosny? Oczywiście zazwyczaj stosujemy je w kontekście wszelkich problemów związanych z naszymi drogami oddechowymi, czyli wszelkich infekcji, przeziębień, takich też przebiegających z gorączką, z kaszlem, zaflegmieniem oskrzeli na przykład. I pędy sosny działają wtedy osuszająco na oskrzela, odkażająco, rozszerzają nam drogi oddechowe, ułatwiają nam oddychanie, działają przeciwgorączkowo, więc są bardzo, bardzo, bardzo ważne i bardzo cenne. Ale działają też przeciwbólowo, działają też żółciopędnie, działają też rozkurczowo, moi kochani. Działają immunostymulująco, diuretycznie, akwaretycznie, czyli moczopędnie, rozgrzewająco, pobudzają nam krążenie krwi. Naprawdę to jest niezwykły surowiec. I teraz jak możemy stosować, czy co możemy robić z pędów sosny? Związki w pędach sosny, między innymi olejek eteryczny, ale też niektóre inne, to są związki nierozpuszczalne w wodzie. Więc jeżeli robimy napar z takich pędów sosny, to pamiętajmy, żeby przykryć, tak? Dlatego przykrywamy napar, nie żeby on nie wystygł nam, albo nie wiem, z jakichś innych przyczyn, tylko też już parokrotnie mówiłam, po prostu, żeby z parą wodną, tak jak w procesie destylacji, nie ulotniły nam się olejki eteryczne, tak? Więc musimy przykryć to. Natomiast nie tylko no i potem jak już zrobimy sobie taki napar, herbatkę możemy popijać. Natomiast tę właściwość możemy wykorzystać na przykład, jeśli chcemy sobie zrobić inhalację, to wtedy właśnie z parą wodną będą się wydostawały olejki, które my będziemy wdychali. I na przykład ten olejek sosnowy, bardzo cenny, możemy stosować w inhalacji. Wtedy on
Świetnie podziała na nasze drogi oddechowe, kiedy mamy kaszel, kiedy mamy infekcję gardła, kiedy właśnie nas gardło boli, kiedy mamy katar, on wtedy będzie bardzo kojący. Natomiast jeżeli chcemy pić, to ja bym bardziej radziła zalać takie pędy sosny gorącym mlekiem, bo wtedy ten napój będzie bardziej cenny, dlatego że w mleku jest tłuszcz i w tym tłuszczu rozpuszczą nam się właśnie związki lipofilne, czyli rozpuszczalne w tłuszczach. A jak już zalejemy tym gorącym mlekiem, to po lekkim ostudzeniu możemy potem dodać sobie jeszcze trochę miodu, no i powstanie nam taki rarytas, taki cud natury, którym przegnamy chorobę wcześniej niż nam się wydaje. Natomiast jest też taki sposób, żeby właśnie uniknąć tej wysokiej temperatury. Jak tutaj tak jest najładniej, żeby było wszystko widać. Tutaj widać. Żeby uniknąć wysokiej temperatury, to możemy takie pączki sosny sobie macerować w wodzie o temperaturze pokojowej. Po prostu zalewamy letnią wodą i potem sobie popijamy przez cały dzień taki macerat. Ja robię podobny macerat z przytuli. Opowiadałam o tym, jak robię na kanale już. Jest film o maceracie z przytuli. Tutaj Wam podlinkuję, to sobie możecie tam zerknąć i zobaczyć, jak należy taki macerat wykonać. Dobrze jest też robić i pewnie Wy robicie w większości. Dobra, idziemy z dolarkiem, bo on już się nie cierpliwi. A ja Wam tutaj opowiadam o tych pędach. Nalewkę z pędów sosny, bo alkohol jest właśnie takim uniwersalnym ekstrahentem, uniwersalnym rozpuszczalnikiem, który rozpuszcza zarówno te substancje rozpuszczalne w wodzie, jak i te substancje rozpuszczalne Gdzie Ty jesteś? On jest z przodu. Jak i te substancje rozpuszczalne w tłuszczach, więc mamy wtedy całe dobro w naszej nalewce, które niesie ze sobą roślina. A jak już zrobimy taką nalewkę i złapie nas przeziębienie, to potem możemy sobie kilka razy dziennie po łyżeczce aplikować, serwować i na pewno też bardzo szybko wyzdrowiejemy. No i prawie wszyscy z Was robią ten magiczny syrop z pędów sosny, czyli przesypujecie warstwę pędów sosny warstwą cukru, odstawiamy wtedy w ciepłe miejsce na 2-3 dni. Potem możemy to zapasteryzować bądź nie, bo cukier jest świetnym konserwantem, więc jak damy go wystarczająco dużo, to jest ok. No ja nie robię, bo ja akurat cukru unikam, syropów unikam, ale Wy piszcie mi, jak robicie, bo na pewno robicie świetne syropy cukrowe. Ja lubię inne przetwory z pędów sosny, między innymi dr Różański podaje też świetny sposób na wyciąg z pączków na eterze etylowym. I jak to robimy? Bierzemy 1 część pączków i 3 części eteru etylowego, łączymy ze sobą, pozostawiamy na tydzień, potem odcedzamy, tak? I zażywamy 10 kropel, nie więcej, 10 kropel na cukrze lub na miodzie 1 do 2 razy dziennie. To jest też świetny sposób na przetwarzanie młodych pędów sosny. Ten właśnie wyciąg na eterze, no oczywiście kiedy możemy stosować? Wtedy, kiedy nas coś boli, kiedy nam się trudno oddycha, kiedy mamy zaflegmione oskrzela, jesteśmy przeziębieni. No w takich właśnie momentach, kiedy stosujemy inne przetwory z pędów sosny. Ale, kochani, co ja robię? Sorry, bo najadłam się tych pączków sosny i jakiś pączek mi tutaj ugrzązł. Okej. Już, nie gniewajcie się. Co ja robię? Ja wpadłam na genialny pomysł rok temu już. Co zrobiłam? Nazbierałam pędów sosny, nie chciało mi się tam jakoś przetwarzać, nie chciało mi się robić hydrolatu. I co robiłam? Mówię, póki co zamrożę. Zamroziłam. I jakie było moje zdziwienie, jak wyciągnęłam, to one nie zamarzają tak na kamień, bo one mają właśnie dużo tych tłuszczowych substancji, tak? Więc one na kamień nie zamrażają się, nie robią się takie mroźne pałeczki, chociażby mi to nie przeszkadzało, bo bym sobie je chrupała. Natomiast one się tak mrożą, że one są zimne, ale łatwo się dają
zgryźć, tak? No i co można zrobić? Zamrozić sobie w jakimś pojemniczku i potem wyciągać w takim okresie niebezpiecznym dla naszego zdrowia, jakimś przeziębieniowym okresie i pałaszować sobie 2, 3, 4, 5 pączków jako taką przekąskę. Bez cukru, bez konserwantów, bez niczego innego. One są naprawdę smaczne. Naprawdę, uwierzcie mi, to jest ten mój taki tajemny sposób, tajny patent, którym się teraz z Wami dzielę, bo ja dzielę się z Wami całą wiedzą, którą posiadam, bo propagowanie fitoterapii jest ważną sprawą i tych ziołowych leków chcę, żebyśmy my mieli wokół siebie coraz więcej, a nie tylko odwiedzali apteki. Moi drodzy, no to co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Nie tylko mój kanał, jak już Wam ostatnio mówiłam, ale wszystkie kanały fitoterapeutyczne, bo szerzenie tej wiedzy jest naprawdę bardzo cenne i każdemu należy się szacunek za to, że dzieli się nią w filmach, no nie tylko na YouTubie, ale dużo jest tych mediów społecznościowych. Więc ja zawsze zawsze lajkuję, zawsze staram się napisać coś miłego. Nie piszcie niemiłych komentarzy, bo to nikomu nie jest potrzebne. Ci ludzie poświęcają swój czas, energię, wiedzę na to, żeby robić dla Was filmy. Robią najpiękniej jak potrafią, bo każdy robi to z serca i robi to, wkłada w to dużo pracy, dużo emocji, dużo wysiłku, więc pisanie takich dziwnych komentarzy jest bez sensu. A jeżeli Wy chcecie wesprzeć mój kanał, to możecie to zrobić. Tutaj pod filmem jest taki przycisk wesprzyj, możecie zrobić to na Patronite. Też może ja tam uzbieram na nowy mikrofon, żebym się znowu w ogóle na mikrofon, bo kręcę dla Was telefonem, a jak będę miała taki sprzęt, tutaj sobie przyspnę mikrofon, jak niektórzy youtuberzy, to będzie ten dźwięk ekskluzywny i nie będę czytała w komentarzach, że lepiej, żebym przestała w ogóle kręcić te filmy, bo i tak nic nie słychać. No cóż, tak też bywa. No dobra, no to trzymajcie się ciepło, ja Was ściskam i pa.